No, witam serdecznie, Widmo SG z tej strony. Po raz kolejny mam okazję pokazać bitwę SG1, gdzie przekroczony został wynik 300 000. Jak widać na Colombo płynie pan Milord. Siema Milordzie, zobaczymy co żeś tutaj nawymyślał. Mamy Richthofena, Yamato, Colombo, Lozandesa, Ajołę, Dergrozę, Pietrowolska, Żinana, Sejonga, Zetkę, Jagera i Ubocika. U przeciwników Malta, Schleifen, Colombo, Duncan, Tahang, Kalvan Johan, Brenus, Jinan, Alaska, Yamagiri, Zetka i też podwodniak. Także zobaczymy co tu się uda wykonać. Mapka to jest Łzy Pustyni, bitwa standardowa, czyli losóweczka. Czeka na rozkazy, odbiór. Następnie idziemy na środek, czy na prawą flankę, zaraz zobaczymy. Wykryto siły wroga. Jezus widoczne, Colombo, Tahang i Duncan. No, Żinanek, gdyby tak się udało go porządnie trafić z PPO, powinno go mocno zaboleć. Obawiam się, że apeki będą przebicia na wylot. Jednak jest siła uderzenia. Nie wiem jak wy gracie na Colombo. Jeżeli możecie, to napiszcie w komentarzach, czy używacie legendarki, czy nie. U mnie akurat legendarka założona, także uważam, że warto. Generalnie to chyba jeden z najlepszych pancerników obecnie. Też możecie wyrazić swoje zdanie. Jak nie najlepszy. Tutaj się tam Alaska może gdzieś pojawić. Czyżby na nią, ewentualnie tank? Nie. Zmieniamy działa chyba na Duncana. Czy DDK. Nie poszło w tego DDK. Teraz. Ale celna salwa. 8000. DDczka na 15 km. No naprawdę ładnie. No Milordzie. Jak tak dalej pójdzie, to chyba dość mocno tutaj oponenci będą nadgryzieni. Idzie Jinan burtą, czyżby na niego było się szykowane? Cały czas widoczne. Pytanie, jak właśnie wejdzie z tych apeków, no. Jest ryzyko, że tak powiem, ich przebić na wylot. Wyświeconi jesteśmy już przez Maltę, ale zdążymy chyba w tego Jinana czy Schleifena. Kogo? Jinanek. Poszło Jinana. Czy Dewast? Ha! Kurde, pięknie. 3 cytadelki, zniszczenie i dewastujące uderzenie. No, zaczyna się tu ciekawie. Zobaczcie, 2 salwy i 45 000. Wsparcia ogniowego. Pełną burtą Colombo. Czy będzie to wykorzystane? Czy też coś tutaj wleci? No, Duncan nami się zaczął interesować. Na szczęście bez podpalenia. 5 penetracji, brak penetracji i rykoszet. Czy będzie powtórka w tego Colombo? Czy będzie powtórka w Colombo, czy jednak Alaska? Wygląda, że Colombo sobie nic nie robi z tego, że oberwał jedną salwę. Kolega na Wasp Clan. Chyba nie wiem, czy ciężko mi ocenić, czy nie lepiej było minimalnie większe wyprzedzenie. Ale porównując sobie moją celność do tego, co tu wchodzi, no to nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą do, że tak powiem, udzielania rad lub informowania, czy mniejsze lub większe wyprzedzenie, no ale powiedzieć swoje czasami trzeba.
Schodzi w dół? Czy on ma tak nisko cytadelę, Brenus? Weszły dwie cytki, weszły dwie cytki. To już tylko rykoszet w tej końcowej salwie z uszkodzonego działa. Ale dużo burty było pokazane, no niestety przez Duncana wykorzystane. Mamy lotnię Duncana i coś tam jeszcze było obok tej lotni. Wykryto torpedy od sterburty. Torpedy oddziału. Znając siebie, już by poszedł samolocik i na bank bym walił w lotnię. Ale to ja. Zresztą nie jedna osoba mi mówi, że mam manię lotniskowców. Że jak zobaczę, to rzucam wszystko i no byle lotnię ubić. Zobaczcie, kilka salw wystrzelonych i już 119 000 przekroczone. Dalej Colombo płynie burtą, ale ten Brennus tutaj wyjdzie. Gdyby się go udało dokończyć, byłoby pięknie. Za niedługo będzie napraweczka, także trochę tych hapeków będziemy mogli odzyskać. No dawaj, milordzie, dawaj. Pokaż, co tutaj wykminisz. Jednak te Colombo. Colombo jest po salwie, czy dopiero będzie strzelać? 21 000, pięknie wyszło. Szkoda, że żadna cytka nie wyszła. Poszła naprawka. Zobaczcie, ani razu spoterek nie użyty, ani razu dymku jeszcze nie użył. Jedna bitwa. Wszystko na odległość. No panie Karl, co tam w ciebie wejdzie? Zaraz zobaczymy. Kolejna sarwa 20 000. No pięknie tutaj losuje. Pada wsparcie, jak widać. Już mamy drugie odznaczenie, 161 000. No te Colombo chyba będzie już skończone, tak jest. I zaczyna druga flanka strzelać. Trzeba mieć to na uwadze, żeby też przypadkiem nie dostać niepotrzebnej go ała. Torpedy przed nami. I jest podwodniak. No patrzcie, tam brakło, no. Skupić ogień na okręcie nieprzyjaciela. No można było tutaj zrobić tak, że pełną salwę do Colombo się szczeliło i być teoretycznie pewnym, powiedzmy, żeby się go ubiło. Alarm pożarowy. No ale chciało się tu upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, nie wyszło nic. Ani Brennusa, ani Colombo nie udało nam się ubić. Brennusa kto inny dobił, Torpedy od rufy. a Colombo, jak widać, się wydrukowało. Poszedł dymek. Kapitanie, problem rozwiązany. Torpedy Tutaj przed widzę. nami. Nie też, że mamy Torpedy od sterburty. Torpedy od bagburty. podwodniaczka. Torpedy przed nami. Jeszcze cały czas te Colombo się wydrukowało. 200 HP miało, zobaczcie, a już ma 14 000, ale teraz chyba ta salwa pełna pójdzie, już teraz nie będzie kombinowania. Odwodniaka na razie nie udało się nic. Łowca obfitości ubity, tak jest, Colombo był oznaczony ikonką łowcy obfitości. Zasłona dymna ustawiona. Alaska pełną burtą, Duncan pełną burtą, Taihang też się... Taihang. Ale pójdzie chyba w Alaskę, bo jednak, żeby pozbyć się radaru. Torpedy od rufy. Dalej ten podwodniak tutaj cały czas pływa, nic mu nie robimy. Torpedy od rufy. Na szczęście wygasną te torpedy, jest pierwsze trafienie w podwodniaka. Czy będzie odbijane w lewo? O, szkoda tych działek. Znaczy nasze lewo patrząc, a prawo na okręcie. Poszło w Duncana. On chyba idzie wzdłuż, ale czy on tutaj będzie na nas skręcał, to jest ryzyko.
Zbliżamy się powoli do 200 000. Wykryto wrogi okręt podwodny. Do wszystkich jednostek. No, poza zasięgiem. Na celu. Tutaj cięższe działa w pierwszej kolejności. Skończyć Duncan jednak i potrafi podpalić tych apeków też, jak wejdzie dobrze. Może sieknąć w burtę. Ale czy tu będzie Titka i po nim? Nie, brakło na tej cytadeli, żeby go ubić, ale chyba ta druga salwa go skończy, a jak nie, to na pewno torpedy. No patrzcie, też druga salwa, nie, go ubiła, trafienia w obronę i rykoszet, szkoda, bo by był kolejny frag. Mimo 210 000 tylko 2 fragi. Alarm pożarowy. Poszła ereczka. Mamy w naprawkę w razie W. Czy Alaska tym razem dostanie? Schodzi na dół pod wyspę, ale mimo wszystko pokazuje tą burtę. Kapitanie, problem rozwiązany. Pada duży kaliber. 2400, tylko 2400. Zostało jej 10 000 i się zaczyna drukować. Zobaczcie, 4 okręty zostały. Podwodniak tylko 2 bomby otrzymał. Nic więcej nie udało się w niego wcisnąć. Jest tutaj w pobliżu. Jager już chyba się nim będzie zajmował. Zwiadowca w powietrzu. Czyżby doszły od Schleifena? Torpedy jeszcze trochę za daleko jakby od niego. Nie wiem, co tam wcześniej pływało, nie zwróciłem uwagi oprócz tej Alaski i Duncana. Pan Millord informuje, gdzie jest podwodniak. Prawdopodobnie. Tajhang. Poszło na PPO w końcu przełączone. No i 12 000 wpada ładny, już wynik się zaczyna robić. 229 000. Powolutku, zaraz będzie zasięg do Marty. I Schleifen też tutaj w naszym kierunku płynie. Jak tak dalej pójdzie, to ta zetka padnie od tego podwodniaka. Jest świecona, pancernik szczela do DDK. No i padło. Tylko nie zwróciłem uwagi teraz szczerze, czy z torped, czy od tej Saiwy Taihanga. Der Groze. No kurde, cały czas, jakby nie patrząc, stalotnia tutaj bruzi. No i podwodniak trzyma nas, ale czy ta salwa wejdzie w niego? A już się zanurza. Wątpię, żeby to weszło, ale... Dobra, mamy Maltę, jest Schleifen na ogrysku. Może z tego Schleifena w pierwszej kolejności dobić, żeby te nasze pancerniki z prawej i lotnia były bezpieczne. To by było ok. Jest widoczny. Pójdzie z przednich działek. Chyba nie przerzucimy. To jednak się na lotnię nastawiamy. Pytanie, czy będzie burtą i ile wejdzie, no. Malta lubi zbierać cytadele. Często, gęsto widoczne były dewasty na niej. Albo dość konkretne bomby. Czy buły, zwał jak zwał. Domyślam się, że wiecie, o co chodzi. No i chyba następna salwa będzie szykowana na Schleifena. No jest dewaścik, 5 cytadelek w jeden okręt. Drugi dewast w bitwie. Mamy trzeciego fraga. Czy dobijemy tutaj tego Schleifena? 300 000 już na koncie wpadło. Piękny wynik. Kolejny SG-1 prezentowany, który Twornica dymu uruchomiona. zbiera żniwo powyżej 300 000. Do wszystkich jednostek. To został Przejąć bazę. Taihang, czy Taihang i Balao. U nas, jak widzicie, Richthofen, Jager i Colombo. Ten Jager już dawno powinien tego podwodniaka zjeść. Na punkty, jakby nie patrząc, przegrywają.
Na szczęście tutaj można sobie z niewidki strzelać z tego dymku. I zobaczcie, jak ten podwodniak konia robi tego naszego DDK, nie? Będzie go świecił, tamten może strzelać, ten dodatkowo go pinguje i torpeduje. Czy wejdzie? Czy wejdzie w tego podwodniaka? Teraz jest znikła szansa, bo płynął po linii. Ładnie, ładnie. 9000. Szkoda, że nie PPO, bo podobno z PPO dużo lepiej wchodzi w te podwodniaki niż z apeków. Czeka na rozkazy. Odbiór. Ciężko mi to przetestować, bo nie dość, że rzadko kiedy widzę podwodniaka wynurzonego, to po drugie jeszcze trafić w to cholerstwo. Dobra, tu Jager powinien pozamiatać go. I powiem wam, no na ogrysku, totalnym ogrysku ten Jager. Ale chyba drukarka poszła. 15 000. Także Jagerek już się ulepszył. No miał naprawkę z tego, to Europejczyk, nie? Tak jest, no. Widzicie, to są to znajomości okrętów. Ale nie przeszkadza mi to. No tu raczej spodziewam się, że już nie będzie niespodziewajki. Czy to będzie kończąca salwa? Prawie, prawie. 2400 zdążył za tą wyspę wejść i te 4 koszety. 5 rykoszetów weszło. Czyli można powiedzieć tylna salwa praktycznie cała. 337 000 na koncie. No ten już chyba tu zaparkuje na tej wyspie. Czy wyjdzie? Czy wyjdzie i będzie kolejny 4. frag? No niestety nie udało się tutaj Krakena zrobić. No mało brakło w tego DDK. Schleifen został dobity. Gdyby wcześniej minimalnie się udało na niego wyjść, gdy jeszcze się nie schował totalnie za górką. Co ty, przyjacielu, zrobisz? Rzucisz wsteczny, czy pójdziesz do przodu? Bo przy tej góreczce tak stoisz. Idą torpedy. Podejrzewam, że od torped, jak pójdzie, to ruszy do przodu, żeby uciekać od nich. Nie, wsteczny wrzucony. Ale torpedy storpedował wyspę kolega, także niezbyt celne te torpedy. Idzie kolejna paczka. No czekamy tu na niego. No nie, no to raczej krzywdy nam nie powinien zrobić. A to już będzie. Papa. No i bardzo ładny wynik. Kolejne 2 cytadele wpadają, już 11. 4 fragi. Podsumujmy. Łowca obfitości 2 razy. 2 razy dewastujące uderzenie. Wsparcie. Duży kaliber 357 000 damage'u, no 3200, no piękna bitewka, piękna bitewka. Tutaj można ponad 1000 praktycznie punktów przewagi nad drugim miejscem. Tajang 72, Malta 58 Devas, 54 Colombo, też szkoda, minimalnie brakło wtedy, to się tam troszeczkę było pochytrzonym na 2 okręty na raz, no ale mądra myśl, no kurde, o 2 okręty szło ubić, troszeczkę lepiej by jedna pestka w Colombo lepiej weszłaby pad. Jinan, kolejny Devas 37 500 za full. Karl też nieźle dostał 45, Duncan 31, zobaczcie, bardzo, bardzo poobijane te okręty. Brennus 25, Balao 15, Alaska 9 i Yamagiri 8400. Bardzo fajna bitewka, milordzie. Gratulacje. Czekamy na więcej. Może znowu uda się czymś innym, może jakimś krążownikiem. A ja ze swojej strony wszystkim dziękuję. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej.